Ale ta akcja z policjantem leciało już jakby miał umierać, nie? Tak się żyje w Ameryce! Podczas treningów biegowych i pracy zawsze patrzyłem, jak samoloty latają nad moją głową i nie mogłem doczekać się, kiedy w końcu przyjdzie pora wylotu. I w końcu bam! Moje studia zaczynały się 20 sierpnia, ale ja na kampusie musiałem być już 2 sierpnia. Z faktu, iż mieliśmy dalszy ciąg przygotowań z zespołem. Lot do Ameryki trochę trwał, bo było to z 17 godzin z przesiadkami, które były w Monachium i w Charlotte, już w Stanach Zjednoczonych. No i podczas lotu tak naprawdę już odczułem te braki mojego angielskiego. Czułem, że będzie to trudne i wiedziałem, że wielka przygoda właśnie się zaczęła. Louisville. Kiedy finalnie dotarłem do wielkiej Ameryki, poczułem się, jakbym był w filmie. Naprawdę wchodzę w ogóle na lotnisko tam i ochroniarz zaczyna rzucać jakieś żarciki, całe lotnisko się śmieje, w ogóle ja mówię, co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? Idzie odczuć tą inność w ludziach, tą inną kulturę. To pierwsze mi się rzuciło w oczy. Wszystko wyglądało dosłownie jak w wielkich hollywoodzkich produkcjach. Na miejscu czekali już na mnie trenerzy, którzy mieli nas odebrać, oraz koledzy z drużyny, którzy już wcześniej przylecieli. Nagle musiałem się porozumiewać z każdym po angielsku. Myślałem, że nie jest z nim aż tak źle, ale... Czuję się jakiegoś Kevin sam w Nowym Jorku, wszystko nie ogarniam nas tak dobrze tego języka angielskiego jednak, nie? Kiedy przychodzi prawdziwa konfrontacja z człowiekiem, czy nawet z grupą ludzi, to nie jest wcale tak łatwo. Zaraz przyjdzie jakiś ziomek z mojej drużyny i teraz strazik, kurde, taki... 9 myślę. No, wydaje mi się, że się z nim nie dogadam, nie? No i to był naprawdę szok. To było zderzenie z moim angielskim. Bardzo ciężkie zderzenie swoją drogą. Udawałem w ogóle, że rozumiem tych ludzi, a no w większości tak naprawdę, szczerze mówiąc, 65% nie rozumiałem, co oni mówią. Przepraszam. Także trenerzy odebrali nas z lotniska i jechaliśmy na kampus. A pierwszy raz widziałem Amerykę na żywo, to jest... Ja to pamiętam i tak mówię, ja pierdolę, czuję się, jakbym oglądał właśnie film w jakimś 5D, nie? Serio, tak się czułem i oni jadą w trasę, a to ja jechałem w trasę. Ja wtedy byłem tym głównym bohaterem w filmie. Tak właśnie się głównie czułem, będąc cały czas w Ameryce, jakbym był główną postacią w filmie. Pojechaliśmy po drodze na szamę, to była moja pierwsza szama w ogóle w Stanach Zjednoczonych. W drodze na kampus poznałem moich pierwszych kolegów z drużyny, moje pierwsze znajomości internacjonalne. I okazało się, że nie tylko ja mam problemy z angielskim, bo było tam jeszcze z 2 czy 3 chłopaków. No i dotarliśmy na kampus. Odebrałem kluczyk do pokoju i tam poznałem mojego roommate'a, mojego współlokatora, Brazylijczyk, który moim bratem został bardzo szybko. Mój akademik był najgorszym i najtańszym akademikiem na całym kampusie tak naprawdę, ale ja nie wymagałem dużej wygody, byłem wdzięczny, że w ogóle mogłem się tam znaleźć. I to było niesamowite uczucie wstać następnego dnia rano i wiedzieć, że ty faktycznie już jesteś stary w Stanach Zjednoczonych, po drugiej stronie świata w ogóle, jest inna godzina w Polsce. To było 6 godzin różnicy. Ja z rodzicami musiałem gadać. Rano u moich rodziców było wieczór, więc to było... był jetlag. I te pierwsze wrażenie było wow. Duma mnie rozpierała, że udało mi się to wszystko ogarnąć. Połapałem nowe znajomości. Znasz ludzi z całego świata, przyjechaliście w tym samym celu. Bardzo fajne uczucie, naprawdę. Karai. Jednakże były tam takie grupki
związane przez język głównie, na przykład Hiszpanie trzymali się razem, no bo wiadomo, to jest jedna narodowość, trzymasz się głównie z ludźmi ze swojego kraju. I takie grupki właśnie tam były, raczej nie było takich wolnych strzelców jak ja. Ja w ogóle byłem tam wyjątkiem, byłem jedynym Polakiem na całym kampusie, co raczej się nie zdarzało, bo jak już ktoś był z jakiegoś kraju, to zawsze ktoś tam się znalazł, druga osoba z tego samego kraju. Jednakże ja trzymałem się z Brazylijczykami, po pierwsze dlatego, że mój roommate po prostu był z Brazylii, a po drugie, kiedy zobaczyli jak gram, to szybko stwierdzili, że mogę być jednym z nich, ponieważ moja jakość techniczna, jak oni powiedzieli, to jest bardzo brazylijska. Powiedzieli, że pasuje do Brazylii, i nazywali mnie Polish Brazilian. W ogóle było, kurwa, serio takie fajne, bo ja zawsze wspierałem Brazylię, kocham jak Brazylia gra, kocham ten luźny styl, driblingi, wszystko, i jak zostałem porównany do Brazylijczyków, to po prostu zrobiło mi się ciepło na serduszku. No i pomimo mojego perfekcyjnego angielskiego udało mi się dogadać z chłopakami. No i po tym tygodniu zapoznawczym zaczęliśmy badania fizyczne. Przychodząc do nowego klubu zawsze robione są badania fizyczne, które musisz zdać, czyli pokazują one po prostu, czy twój organizm wytrzyma wysokie tempo podczas treningów. Co za tym idzie, w końcu rozpoczęły się treningi, do których tak długo się przygotowywałem. Po pierwszym treningu, bum, ściana, zderzyłem się ze sportem w Stanach Zjednoczonych. Po pierwszym treningu, w sensie dwóch, bo był pierwszy, 2 godziny, granie, bieganie i tak dalej. It's okay, and I don't need you to change it now. That's what I'm saying. Like, I od razu drugi trening, też dużo biegania i na koniec jeszcze takie sprinty przez całe boisko. 7 minut biegania sprintem przez całe boisko, nie dałem rady zrobić wszystkiego. Czuję się źle z tym. Mocne doświadczenie, naprawdę mocne. Pierwsze tygodnie treningi 3 razy dziennie. Bo już jakby miał grać, nie? A to jest dopiero pierwszy dzień. A że temperatura była 30 stopni, sztuczna murawa, stopy paliły jak diabli. No, nie mam siły już. Bardzo mocne treningi oraz siłownia do pożygania, i to dosłownie, bo ludzie tam żygali w ogóle na treningach. Tak tam wyglądają realia, ale również byłem pozytywnie zaskoczony, jak profesjonalnie to wygląda, bo to była drużyna uniwersytetu, czyli to nie był profesjonalny klub, a mieli tam takie szatnie. Dostajesz wszystko, sprzęt, fizjoterapeuta na treningach, ice bath po treningu. Przygotowanie, masaże przed meczami, wszystko co potrzebowałeś, to miałeś. Jak wiemy, Polacy z reguły nie są najlepszymi piłkarzami na świecie, a więc jak wyglądałem, porównując się z chłopakami z całego świata. Bo w mojej drużynie byli chłopacy z 25 różnych narodowości, m.in. Hiszpania, Brazylia, Portugalia, Włochy, Niemcy, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Japonia, z Ameryki, z Afryki, z każdej strony świata byli chłopacy. No i jak taki Polaczek z Polski sobie radzi? Wiedziałem, że przygotowywałem się do tego bardzo rzetelnie, zachowywałem się pewnie, ale miałem gdzieś z tyłu głowy te obawy, bo jednak jestem Polaczkiem. I ku mojemu zaskoczeniu, no i pierwsze treningi naprawdę bardzo dobrze. Od strony piłkarskiej pokazałem się serio fajnie, pracowitość, szybkość, technika użytkowa, te rzeczy przemawiały na moją korzyść. I byłem wtedy pewny siebie, kiedy zobaczyłem, że wow, dobra, jednak coś tutaj znaczę, fajnie. Trener na treningach wybierał 11 najlepszych chłopaków, z których reszta powinna brać przykład, jak mają pracować na treningu, jak to powinno wyglądać. Pochwalę się, że byłem w tej 11 i byłem jedynym freshmanem, czyli pierwszorocznym. Celem przygotowań, poza faktycznym przygotowaniem do sezonu, było również wybór 23 spośród 50 chłopaków do pierwszej drużyny. No i udało mi się, byłem w pierwszej drużynie. Na treningach było bardzo ciężko, ale dawałem rady. Bramki, driblingi, było fajnie, udawało mi się. Fajnie, czułem coś takiego, że pokładają we mnie nadzieję, że pomogę im wygrać mistrzostwa stanowe, bo o to walczy się w Stanach Zjednoczonych jako student atleta. No i start. you're eligible. We worked some magic and got it done. Let's go. Tutaj trener mówi, że udało im się ogarnąć moje uprawnienia, żebym mógł zagrać od pierwszego meczu. Były to mecze nieoficjalne, czyli tak zwane sparingi. No i przyszedł czas na pierwszy z nich.
Dalszą część historii zobaczycie w kolejnym odcinku.